Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, czego nie robić. Nie robić teraz w tym właśnie okresie mokrym, zimowym, chociaż żeby było zimowym i mroźno, no to można by było jeszcze robić. Dobrze, mówię, tyle razy powiedziałam to słowo robić. Ja już Wam zaraz pokazuję, o co nam dokładnie chodzi, jaką żeśmy wtopę zaliczyli i czego unikać. Zresztą po takich przeżyciach kto byłby w sosie na rozmowę i spowiadanie się z tego, że po prostu, tak się zdarza, wpadki. Konkurs na imię dla bezimiennej wygrał, czy wygrała? Wygrała chyba. Nie, no to jak tam prezes po dzisiejszych ekscesach? A jeść słaby jestem. Słaby jesteś czy osłabłeś? Osłabłem. Osłabłeś, co? Mam nadzieję, że starczy. Tam w Rosji słyszałem, że było obleżenie jakiegoś miasta. To chyba jak się Ruscy z Niemcami zaczęli łupać i właśnie było otoczone, nie mieli co jeść, to z igieł, wyobraźcie, gotowało się jakieś napary i ludzie na tym przeżywali. Czyli okazuje się, że no wszystko żołądek zje jak jest potrzebne. Tak rozwalamy drogę, możecie pomyśleć, co oni wyprawiają. Niestety musimy tutaj ten kawałek, akurat gdzie Marcin się znajduje, powiększyć go, ponieważ automatycznie, nawet jak my wjeżdżaliśmy, czy dostawcy do nas, to tutaj było takie ugięcie, zbierała się woda i łatwiej było nam po prostu po łuku tutaj manewrować, ponieważ wcześniej jak robiliśmy, nie mieliśmy jeszcze wiaty. Zaraz nakieruję kamerę, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Tutaj właśnie znajduje się wiata i przez nią właśnie musimy troszeczkę tutaj ten wjazd na nasze tutaj już taki dojazd do domu powiększyć. Kiedyś już nawet mniejszy fragment powiększaliśmy. Tam jest, jak widzicie, taki nie tyle, że folia, to była po workach po prostu ze zboża, to co mieliśmy, to dawaliśmy, żeby zrobić taką jakąś wyściółkę. To nie jest geowłóknina, tylko takie worki po zbożach. Tam jest właśnie taka resztka. To możecie właśnie zobaczyć, do którego momentu ta droga pierwotnie, ten mały kawałek, który powiększaliśmy, był. Ten urobek pójdzie w takie miejsce też załamania, gdzie mamy gruntu, to tutaj akurat przyda mi się ziemia, chociaż Marcin mówi, żebym nie taczkowała tego, ale i tak 2 teczki udało mi się wywieźć. I już pokazuję Wam, gdzie ją wywiozłam. O, tutaj moja taczka. I w tym momencie właśnie tutaj, gdzie mamy staw po lewej stronie, tu jest takie ugięcie terenu. I w tym miejscu właśnie ten cały urobek chcę rozplantować. Ja tu muszę teraz pozgarniam na koki, wiesz, wywiozę, później tutaj dociągnę i... Aha, to jest to daj mi tam od razu, wiesz gdzie? Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down.
You can tie me down, I'll be echoes in every place I find. I break the molds with rebels' mind. I'm a hurricane afraid. Zatytułujemy wpadki. Chcesz coś Co? tutaj skomentować odnośnie naszej pracy teraz? No właśnie. Wpadka, tak? Nie wiem. No widzicie, nieraz tak się kończy właśnie, że planujecie coś zrobić, no i no nie wyjdzie Wam. Tak jak w naszym przypadku tutaj ziemia była za bardzo luźna. My tutaj mamy, tak jak mówiliśmy, staw i on trochę jeszcze tak się przesiąkał, więc po prostu zaliczyliśmy co? Wtopę. Wpadliśmy. Na szczęście udało się nam wykaraskać z opałów. Widzicie, Marcin już nie jest w sosie. Zresztą po takich przeżyciach kto byłby w sosie na rozmowę i spowiadanie się z tego, że po prostu, no co, no tak się zdarza. Wpadki. Pyłek
tak? noszą, no. A ja nie wiem, wiesz co, Musimy zobaczyć, ale już wychodziły Tylko kilka nie razy. otwierajcie ula. Nie. Ale mieliśmy osyp w jednym, wiesz, baliśmy się, ale żyje, ale dużo pszczół na denicy było. No powiem ci, że tak, no zmartwiliśmy się trochę. Nie, to jest normalne, że nieraz jest też tak, że jak czyszczą, No. to dużo martwych wyrzucają, nie? Aha. No ale u nas to aż się zatkał wylotek. No dobrze, Tak chodź. było dużo. W ogóle Ale- Piotr, Tak? my tak nie o pszczołach, bo do kus przyszliśmy. Do kust. No, Teraz ja myślę, tutaj. Bo one nie chciały powiedz do nas w widzom, ogóle powiedz przyjść. widzom, jakie wybrałeś imię dla tej panny, która po prostu była taka bezimienna. Bo jest oczywiście ta Perełka i Lucynka. A trzecia? Trzecia, zaraz, żeby to tak nie było, że ja z głowy nie No przygotowany. przecież ja pamiętam. To ja A ja wiem, pamiętam. że pamiętacie, ale... A co ty szukasz? Od bo- kogo? Kto wybrał? Tak. A, To- Słuchajcie, no to nie Piotr- można tak... faktycznie wiesz, trzeba od razu powiedzieć, to- kto to- wybrał. to- To Kultura, nie Piotr- powiem. Przygotowany jest. Wiesz, Dobra, ja wiem, Piotr że szuka, a ja pokażę kozy, kuski, panny. na wsi mieszkamy, ale no... Miejmy jakieś zasady. Tak. Panny, czemu wy się wydzieracie, co? Wy takie głośne jesteście. No głośno. Ale ładne, takie Ale- opuszczone, co nie och. na grubo. Tak, ale takie no Piękne. chodźcie do Piotrusia. A, już masz? Dobrze, już idę do ciebie. Dobrze. Konkurs na imię dla bezimiennej wygrał, czy wygrała? Wygrała chyba, bo Wygrała. chyba użytkowniczka, tak mi się wydaje, Pola. I jest napisane może Pola dla kuski. No i słuchajcie, to wcale nie było tak łatwo wybrać to imię, bo tam było tego dużo, naprawdę tak No. widzę, że podeszli widzowie do sprawy poważnie. Chyba nawet bardziej poważnie niż my, bo my już powinniśmy to dawno ogłosić, ale to nigdy czasu nie ma, bo jakoś nie No. możemy się, za daleko siebie Za daleko mieszkamy, mieszkamy. po Za prostu daleko, to, tak. to jest niewykonalne, żeby się tak spotykać, nie? Kiedy się chce. Ale do rzeczy. Dlaczego to imię? No bo tak mi się wydawało, że takie najłatwiej zapamiętać po prostu to imię. Wpada w ucho, Grażynka się przebijała, ale jest już Lucynka, więc ktoś mi gdzieś tam nawet powiedział, że żeby nie nadawać zwierzętom ludzkich imion, nie wiem. Lucynka wiesz jest. Co, to I my tutaj. ludzkie jakby No dokładnie, nie? Przecież psom się też ludzkie nadaje. Też jest ludzkie. nie? No. Więc to będzie Pola. Pola. I to Więc- już jest tak zaklepane, ja już tak do niej mówię, ona reaguje. Reaguje? Reaguje. A. Pola, skarbeńku, to... Poczekaj, to ale to jest- Piotr musi zawołać, to bo To jest po intonacji Lucyna. głosu. Lucynka. Aha, to jest. Taka odważna, ona widzę... One w ogóle teraz się zmieniły już, No. tak troszeczkę im się w głowie poukładało, bo dają się głaskać. Dają się O, dotykać. Wszystkie? Aha. Tak, wszystkie. One znowu dzisiaj są trochę zestresowane. No nami. No nami, zawsze wiesz, jak ktoś przyjdzie, no my rzadko tutaj zachodzimy, bo tak jak mówisz, daleko mieszkamy. Tak, to jest kawał drogi. Rana pewnie żeście szli Od wczoraj rano. wczoraj, Tak. no. Dobrze, więc Pola to jest teraz Pola ta, to która jest ta zajada. środkowa. Środkowa. Ona najbardziej proste rogi ma, prawda? Bo Tak. perełka to jest w ogóle ewenement. Perełka to ja nie wiem, jedno w prawo, drugie w lewo. Mhm. Będzie dobrze działać na boki tymi Tak, rogami. tak. No dobrze, No. czyli co? Pola, zapraszamy PPL. po pierwszy litr mleka, jak od Poli udoisz. No do mleka to jeszcze, słuchajcie, jest długa droga, ale cierpliwości, trzeba cierpliwości. Tak samo zaczynaliśmy i już mleko jest. Czy tam było? No dokładnie, nie? Ze zwierzętami to trzeba cierpliwości, także to mleko będzie. Najważniejsze, żeby się zdrowo Ja już chowały, mam czyli nawet tak jak kupców teraz. na to mleko, nie? Co ty Jeszcze gadasz? nie ma. Co ty gadasz Super. już? Ale no już pytają, O, no, tylko mnie zobaczą, jak tam kozy, czy kozy rosną. Wszyscy Tak, oczywiście rosną. No, super, także super. No bo Będzie tutaj dobrze. jak przyjeżdżają, to widzą, prawda, te twoje pociechy. Tak, widzą, a jeszcze Czy to bardziej po znajomości? słyszą. Aha. Tak, na pewno Pomaga słyszą. Jeszcze Facebook. bardziej słyszą. Tak, na pewno, Tak, zdecydowanie. No dobrze, to co? Dobra. Idź po jakąś pannę, żeby pokazać mi te racice. No dobra. Poczekaj, tam jeden z widzów się pytał o te nasze nożyczki. To jest firma Burgon and Ball. Nie wiem, czy to będzie widać. Proszę bardzo. Burgon Ball. Przez 2 L się pisze. I tam sobie możesz Bardzo sobie fajne puszczać. tutaj Bardzo takie fajnie się ząbki. spisują, są delikatne. I ktoś też pisał, że używa takich kilkanaście już lat. Takie to jest dobra firma. Także bez żadnego sponsoringu, ale polecamy. Dobra rzecz. Dobrze. Wiesz co, ja wezmę inaczej. Wezmę trochę wysłotek
Będzie najprościej. Najprościej One będzie. pójdą, nie? Tak. Bo one jeszcze dzisiaj nie dostały nic Aha. konkretnego oprócz siana. A można tutaj przynieść nam we wiaderku, postawić... Czy nie damy rady złapać? Tylko obory chcesz? Wiesz co, no można tutaj No obejrzeć to dobra, no to my, Ja zaraz my poczekamy, a ty idź po wysłodki. Idą za nim. Idą za nim. Tato! Tato! Tato daj jeść. Ale jak lecą, Poszły za nim równo. Ale zobacz, okorowały tutaj, widzisz? Patrz. Zobacz jak wysoko. No, dokąd Te sięgną. maluchy jak Tak, dokąd wysoko. sięgną, dotąd Ojej. łupią. Popatrz, każde drzewo tutaj, Każde popatrz tam, drzewo popatrz na tam. takiej wysokości. On nie będzie tu miał jednego drzewa. O kurczę. No nie, widzę, że brzoza tutaj się ostała. A brzozy nie lubią korować, u nas Tak, też na chyba. brzuski nie, ale te... Patrz, kurczę. No to jak ja mam 1,60 m, to spójrzcie, no to do 1,30 m okorowały, 1,40 m okorowane. I tu wszystko tak dookoła, już niewiele zostało. No już nie wiem. Ale spokojnie, jeszcze jest cały sezon, będzie wszystko okorowane. Ty chyba tam nawet wyżej. Niektóre. Jejciu. No to może podejdą tam. Chodzą. Ty tak blisko. Trzymaj, daj Marcinowi. Chodź, perełka. Pokaż, nie bój się malutka. Te przednie zobacz. I to mnie niepokoi, bo to urosło. Duże już się zawija. Może nie, Piotr, wiesz, Ale są tam pęknięcia, takie mikropęknięcia. A tak jak sama mówiłaś na jednym z filmów, no. że lepiej zapobiegać niż potem to leczyć. No i ja też jestem tego zdania, tak, tego samego dokładnie, żeby potem nie było problemów, bo to mi szkoda tych zwierząt. A jeszcze jak ja się naczytam teraz, bo dużo ostatnio o tym czytam, gdzieś tam na tej grupie różne rzeczy pokazują. No tak. Można sobie zwierzaka zapuścić. Gdzie ono ma to pęknięcie, mówisz? No ja tutaj nie... Z przodu, z samego przodu. Może nie na tym akurat, nie na tej, bo tutaj ja nic nie widzę. Nie wiemy, czy jedna przyczepa nam starczy. No na pewno nie. My chyba będziemy musieli 3 razy jechać, albo weźmiemy kogoś z większą po prostu, no większy samochód. Proszę? Z dostawczakiem. No, Ale dostarczy- może ja wiem, jak ja tak patrzę, no trochę No tego nie wiem, jest. no zobaczymy. Dawaj, dawaj. Jacka, staj, 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 staj. Co? Wołałam stój. Gdzie No bo mam? co teraz to zrobisz? No wiesz, Bardzo dobrze. tak? No pewnie, bo to słuchaj, ja nawet mogę tak zrobić, że więcej tu zostawię i traktorem to pchnę. Aha, no dobrze, teraz no to... Ty wiesz ile razy musimy tu jeździć, jak ja teraz tak patrzę? Podejście numer 2, to znaczy podejście numer 2, już w tym momencie druga wywrotka. Tak. Zobaczymy, czy wszystko jest. No zobaczymy. No na razie syp. Dawaj, dawaj. Wszystko? Wiesz co, jeszcze, bo tutaj zanim to rozplantujesz... Wszystko wywali? Wiesz co, chodź zobacz, musisz sam ocenić, wiesz, no spójrz. Bo nie jestem pewna. Dobra, i to jest ostatnia, trzecia, właśnie przed sekundą przyjechaliśmy.
Ja, Klaudia, oczywiście nie nacisnąłem przycisku nagrywania, więc Marcin o tym nie wie. Dowie się już w postprodukcji filmu. Tutaj taki mały kawałeczek został nam, ale ta górka, co tutaj jest usypana, to już jutro, no bo widzicie, ciemno jest, jutro ją rozplantujemy. No to Jak tam prezes po dzisiejszych ekscesach? A jeść słaby jestem. Słaby jesteś czy osłabłeś? Osłabły. Osłabłeś, co? Mam nadzieję, że starczy trochę. Tak Wiesz rozrzucimy. co, wydaje mi Bo się, tam jest nisko, wiesz, to jest dużo wyżej wszędzie, co nie? Dużo wyżej. No wydaje No mi się, przyjadę że chyba... traktorkiem i będę powoli sobie tutaj, wiesz, grzebał w tamto. Spokojnie. Może jeszcze starczy. Nie, tam to chyba nie starczy. Nie. Zobaczymy. No dobra, idziemy coś zjeść, co? Tak jest. Mirek robił porządki u siebie w ogrodzie za dużo powiedziane, w swoim gospodarstwie. Przycinał już jabłonie, no i tak jak widzicie również świerki i się zapytał nas, czy nie potrzebujemy, no wiadomo, dla kózek. A my oczywiście z chęcią wielką to przyjechał do nas, zobaczcie jaką wielką, ogromną przyczepą, jest to kiper. Przy okazji sprawdził naszą wczorajszą robotę, czy można wjechać i czy się tutaj nic nie pougina, nie pozapada. Tu jest jeszcze fajnie tak stabilnie, jeszcze tą dziurkę musimy w tym jednym miejscu, w którym nam zabrakło, dowieść żwiru. Wyobraźcie sobie, tutaj na ten mały kawałek poszły 3 wywrotki. Każda wywrotka gdzieś tak około 2 ton. Dlaczego mówię około? No, dlatego 2 tony, że no bo wiemy, taki mamy udźwig nasza przyczepa ma, ale nie wiem, czy było troszeczkę mniej, czy więcej. No zobaczymy. Dobrze, teraz akcja jest. O, dziewczyny już się zleciały. O, ho, ale będą miały wypas. Ja chyba się też dołączę do nich. Ale jak pachnie, Jak pachnie, no. ale jak pachnie. Ty zobacz, one jakieś takie oniemiałe z wrażenia są. Tyle to jeszcze nie miały. Tyle to czy nie widziałyście? No ja też. Nie ma, wyłączyłam. Powiedziałam, że przyjeżdża Mirek. No co panny, zabieramy się. Ale jedzenia mają. No najlepsze koniuszczone, autentycznie wiedzą co jest grane. Nie wiedzą, co jest grane. Idę przejść tam dalej, zobaczyć co u owieczek. Jak owieczki tutaj. Ty no zobacz, one na razie wszystkie wąchają. A bo to nie od nas z pola, to tak dziwne zapachy, co? Ale to też jest pola przecież. No nie, To no drzewa wiem, całe. no wiem, żartuję. Ale wiesz, może wiedzą, że nie z naszego gospodarstwa? Ale nie, Ale zobacz, fajnie już kozy i dobierają się. Igiełka jest super, bo jest świeża, ona będzie długo świeża. Wiesz co, królikom można trochę dać. Igiełki? No, gałązki. Jutro niech to podesnie tylko. No dobrze. Ale masz rację, przyjdziemy z nożyczkami. Pamiętacie, jak w jakimś tam filmie wspominałam wam, że na Syberii w dawnych czasach króliki w zimie karmili właśnie gałązkami z sosny i świerków, no bo przecież tam nic w tym momencie nie mieli. I właśnie w ten sposób karmili króliki i wyżywili je. Ja teraz nie powiem, w jakim to było mieście, gdzieś tam w Rosji słyszałem, że było obleżenie jakiegoś miasta. To chyba jak się Ruscy z Niemcami zaczęli łupać. I właśnie było otoczone, nie mieli co jeść, to z igieł, wyobraźcie, gotowało się jakieś napary i ludzie na tym przeżywali, czyli okazuje się, że no wszystko żołądek zje jak jest potrzeba. Ojejciu! A na drugie miejsce? To dzisiaj cały dzień tutaj będą, mamy je z głowy. Mamy je z głowy, przecież to jest na rok jedzenia. To zawsze nowe miejsce, to już tamto nie, już teraz to. Tak, tak, Ale tak. tam są jabłonie cięte. Wiem,
No właśnie, że owocowe drzewka, to one do kory to się zaraz dowalą. Pecik. Pecik, ale one takie jakieś najedzone chyba są, wiesz? Chyba są, nie ma Najedzone jak bąki, no. Przecież jak poszłam po nie, to były wszystkie w obórce, kozy Tak? na górze sobie Może leżały. na czasie były tego, Siesty. wiesz, siesty, no. Ale my o was dbamy, co? Tato, to nie wy o nas dbacie, tylko Mireczek. Mireczek o was dba. Co racja, to racja. Pulpeciku. Drugi dzień, tak wygląda. No to jest jedna z kupek, ale tam Jedna też z kupek, tak, ale zobaczcie, najpierw okorowały w sumie owocowe. owocowe. Drzewa. Bardziej im to smakuje. Choinki widzimy, że jedzą, ale Mniej. w takich warunkach jak jest śnieg, jak nie ma kompletnie zero zielonki, czegokolwiek innego, to wtedy biorą się za choinkę. igły. Tak, to, Chociaż od czasu do czasu skubną, nie ale powiemy. widzę też, kradasz czubki, widzisz? Popatrz, czubki gałęzi są pościęte. pozgryzane. To co najświeższe. Tak, tak, tak. No, dziewczyny. Ja słyszałem, że w ogóle iglaki też pomagają odrobaczanie. Nie wiem, czy to prawda, gdzieś tam czytałem. Tak? No nie wiem, na ile to prawda. Nie sprawdzałem informacji, więc luźno się z nią dzielę, żebyście nie wzięli, Aha. że my i tu mówimy, że to odrobacza. pokaż, Marcin, bo tak mówimy zawsze, że kozy tylko korują. Owieczki też dobrze im tutaj wtórują. Więc to nie jest tak, że owce jak będziecie mieć na pastwisku i będą drzewa, że się ostaną. Nie, też je będą korować. Tylko pytanie, czy kozy je nie nauczyły. No nie wiem. Ale idzie im to bardzo topornie w porównaniu z kozami. Dobra, do roboty. Piękna pogoda dzisiaj. No, bo nie wieje. Ale ładnie nam ta nóżka urosła. Coraz bardziej się, A jakby- nóżka gdzie masz? Aha, tak, tam. Czy tak. coraz bardziej się skłaniamy do tego, co wiele osób też napisało, żeby nóżkę zatrzymać. My tam mówiliśmy, że ma skazę, więc jakby nie chcieliśmy, ale z drugiej strony my faktycznie przecież nie sprzedajemy ani mięsa, ani żywca. I tak naprawdę co za różnica, a będziemy mieli piękną, dorodną matkę. Tak, zostawimy ją, bo Myślę, ona że naprawdę zostawimy. ładnie I urosła, urosła, no. taka, no gdyby, no zobacz, wysokością już się spróbuje prawie jak dorosłe, Tak. tylko że teraz dorosłe są no takie okrągliutkie, bo zakocone, ale no dobrze sobie. Ładnie wygląda. Jak Tak. na rocznego, tego No, to jest jedna ona z większych. jest- To jest ona jeden jest baranek, drugi jest. ona Ona jest jest- druga do wielkości. Baranek jest jeden Tak, większy. dokładnie. No nawet pulpet jest niski, ale bardziej krępy i ten jest najmniejszy, Tak. brat pulpeta. Znaczy no, najszczuplejszy, o. Może w tym sensie. No i tutaj te pole jest zawsze suche. Ono nie jest takie tragiczne. Ale tam przynajmniej ta połowa, co nie? Tak, Tamta jest bardziej tak, zalana, tak, bo to tak. leci ta woda jakoś takim skosem, wiecie, tak leci. No i będziemy robić drenaż. Już kupiliśmy rury drenarskie. Także następne inwestycje lecą. Gdzieś około 100-150 metrów drenażu musimy zrobić. Musimy, bo Musimy. myśleliśmy, Zalewa nas te pole potwornie. Tak, myśleliśmy, że jakoś to, bo w tym roku nie ma tak dużo opadów jak w zeszłym, bo Tak. w zeszłym roku pamiętacie, było Lało i więcej lało. śniegu i padało. Wiemy, że co niektórzy nawet wypowiadają się, że będzie bardzo sucho, jeżeli chodzi o wiosnę, bo oni widzą to po prostu, że Po u nich nie ma strumieniach, kompletnie nic po tak. strumieniach. Natomiast u nas jest Zalewajka. zalewajka. I to leci wspólną, po prostu grawitacja i tu jest Tak, a nic tam nie nachylenie rośnie takiego, terenu. żeby to zatrzymać. Jest ziemia Tak. wzruszona. No i zrobimy ten drenaż i trudno, no wodę będziemy odprowadzać po prostu kilka dni dużo dni roboty i to Musimy, bo może co niektórzy powiedzą, że jak zrobimy drenaż, to latem czy wiosną nie będziemy mieć wody. My się akurat chyba się o to nie boimy, ale jeżeli tego nie zrobimy, to będą korzenie trawy teraz zgniły. my też robimy płytki drenaż, płytki. więc tak naprawdę wiecie, jak nie ma wody, to i tak tam nic nie wpadnie, a jak jest za dużo, to wpadnie, bo to jest płytki. No. Bardzo prosty żwir, rura drenarska, żwir. Chcemy wejść troszeczkę tylko w glinę. Nie tak, zresztą będziecie widzieć może na 25, właśnie Mirek mówi 25 cm, 30 gdzieś tam na łyżkę i obtoczymy to żwirem i nawet nie wiemy, czy chcemy sypać na to z powrotem, wiecie, ziemię i trawę. Taki będzie po prostu ścieżka żwirowa, po której tam jak owca nie wpadnie, a mniej się będzie zapychać, no bo boimy się znowu, że przez tą glinę, którą mamy, to ta rura nam się zapcha. I setką robimy, czyli 10 cm rurę drenarską. Myśleliśmy o 5, ale to bez sensu. 1, 2, 3. Remember when you told me that I should
take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time